Witajcie, dzisiaj pokażę Wam specjalną maszynę rolniczą, która służy do obcinania gałęzi wokół pól. Zaczepię ją do Fergusona mojego. Zaczepiamy ją na tus. Tutaj górny łącznik, wałek odbioru mocy. Robimy jeden obieg oleju i mamy taką sterowaniem ramieniem, pochylenie i obrót tarczy tnącej. Tu mamy normalną piłę do drewna, ale zobaczycie, jak to ładnie kosi, tnie. I wałek na 540. O, tu jest 540 obrotów na minutę, nie szybciej, bo tarcza odleci, komuś głowę odetnie. Ona naprawdę nie ma tak aż wysokich obrotów. I zobaczycie, że to fajną robotę robi. Ja to ściągam i zawieszam na Fergusona. Agregatowanie trochę mam utrudnione, bo ona była w pozycji takiej tutaj złożonej, nie wiem, transportowej. Bo jak się ją na przykład w garażu odczepi, to tą blokadę zwalniamy, opuszczamy tarczę na ziemi i ona wtedy ładnie spoczywa jako litera A. No ale ona tak była do transportu zrobiona i muszę sobie teraz poradzić tak widlakiem. Maszynę mam już zaagregatowaną do ciągnika. Tak to wygląda. Musicie uważać, bo to jest bardzo danger maszyna. Piła taka, wiecie, jak Trajzega. Taka jak Jarek Ogarek ma u siebie. Tylko większa średnica. Drogę chyba ma ładną, bo ma napęd od wałka odbioru mocy, którego jeszcze nie ma. Muszę iść poszukać taki odpowiedni w swojej kolekcji. 540, tu zaraz podłączymy. Tu dałem od rotacyjnej od kuna łańcuch, żeby nie wisiała na podnośniku, tylko cały czas w tej pozycji będzie. To będzie jej pozycja robocza już. Tu mamy schemat smarowania, lubrication. No i tak o. Mam zrobiony obieg tutaj. Odpalę Fergusona. Patrzcie, jak on jara. Robię sobie tutaj obieg. Tylko to mi nie trzyma. Będę musiał zaraz coś wymyśleć. Tu robię obieg. I mam tak o. Obrót tarczy 90 stopni. Prawie 180 stopni tarcza się obraca. Czyli możemy ciąć żywopłot. Ja będę ciął tylko w tej pozycji, bo nie mam tu siatki na ciągniku. Zaraz Wam pokażę zdjęcie w Danii, jaką mieliśmy. Identyczną maszynę, tylko firmy Lely. To jest Fischera, ale wszystko jest to samo. I mieliśmy ją na MX 170, a wcześniej mieliśmy ją na Fordzie 8210, ale nie mam zdjęć. I mieliśmy tam taką kratownicę właśnie. Krata i pałąk, tak jak ciągniki leśne. Tu drugą dźwignią mam te ramię, góra dół, i tą dźwignią trzecią mam główne ramię, dół góra. Fergusonik sobie dobrze radzi z tym.
Jedziemy szukać wałka. I tu muszę zrobić constant flow. I tak to wygląda tutaj. Wałeczek i jedziemy ciąć żywopłot, bo Oskar musi bizonem przejechać na pole. Wałek mam dopasowany już. Jedziemy ciąć. No i tutaj zrobiłem sobie mocowanie elegancko na ścisk stolarski, bo Ferguson nie ma mocowań. No i constant flow zrobiłem sobie od prasy Z224 standardowo. Jedziemy. Będę jeździł w koło tutaj tej drogi, żeby skosić wszystkie gałęzie. Będę jechał wpierw na jednej wysokości w koło, później wyżej, wyżej, żeby nią cały czas nie sterować, aż wytnę do maksymalnej wysokości. Żeby mógł Oskar bizonem przejechać. I taka maszyna, powiem wam, to jest już obowiązek w każdym dużym gospodarstwie, żeby mieć taką maszynę, bo zimą, jak jest zamarznięte grudzień, styczeń pole, są pozamarzane pola, to fajnie się jeździ w koło, wszystko obcina, a później, wiecie, zbiera czy coś.
Tak ona tnie gałęzie. Ten dewastator. Jak maszyna wam się podoba, łapka w górę, jak nie łapka w dół. A ja dalej jadę ciąć. Wszystkie systemy są ok.